Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego rankingu z Total War Warhammer 3. Ranking jednostek norska, bardzo fajna frakcja, bardzo ciekawa frakcja. Dużo osób nienawidzi tej frakcji, ale mam nadzieję, że po tym rankingu się bardziej do niej przekonacie. Bardzo chciałbym od razu przeprosić, że ten ranking nie pojawił się wcześniej, bo widziałem, że ktoś pisał o tym rankingu i niestety gdzieś mi to umknęło. No niestety człowiek czasem jest zaganiany, gdzieś zapracowany i coś umknie. No przepraszam bardzo, ale już się pojawia ten ranking, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie i zrobię go bardzo porządnie. Jeśli chodzi o to, jak będziemy oceniać jednostki, to na pewno będziemy patrzeć tak naprawdę na statystyki, na zastosowanie jednostek, kiedy możemy rekrutować te jednostki, bo to też jest bardzo ważne. Na pewno zwrócimy uwagę na to, jak jednostki na przykład odwołują się względem frakcji, czyli do stylu grania na przykład daną frakcją. Każda frakcja ma jakiś tam swój styl. Leśne elfy na przykład gdzieś tam bardzo drzewami się ukrywają i strzelają, bo tam mają największe bonusy. Na przykład mroczne elfy znowu mogą bardzo na widmach działać, czy na skradaniu, ewentualnie na potworach. No jeśli chodzi o norską, no tu mamy bardzo mało jednostek, bez 28 jednostek, nie jest to aż tak dużo. I mają tak trochę, bym powiedział, specyficzne podejście do tych jednostek. Moim zdaniem powinni oni ogólnie dostać trochę lepszego buffa, no bo szału nie ma. A sami zobaczycie po tym rankingu, jak to będzie gdzieś tam wyglądało. Ale zaczynajmy już i tyle. Dobra, jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, mamy to typowych grasantów, których możemy też posiadać, gdy gramy chaosem. Jeśli chodzi o tą jednostkę, wrzucę ją akurat do złej, nie wrzucę jej do najgorszej z tego względu, że ta jednostka jest dosyć dobra na początek. No statystyki ma dosyć fajne, atak zwarciu 34. No jeśli chodzi o utrzymanie grasantów jest bardzo łatwe, bardzo tanie, no bardzo szybko ich rekrutujemy. Nie jest to tak naprawdę zła bardzo jednostka, no ale do średniej wydaje mi się, że zdecydowanie raczej nie pasuje, a do najgorszej no byłoby przykro ich wrzucić, bo swoje zadanie jakby nie patrzeć spełniają. Posiadają też tarcze, więc mają też dodatkowo właśnie szansę na odporność, jeśli chodzi o ostrzał, więc wydaje mi się, że zdecydowanie możemy dać ich do najgorszej, raczej do złej, przepraszam. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są włócznice grasantów. Jest to też bardzo początkowa jednostka, którą na samym początku możemy również prawie rekrutować. Utrzymanie tej jednostki nie jest złe, ma odparcie właśnie szarży, odborona przed szarżą dużych przeciwników. Nawet jak testowałem gdzieś kontra piechota, to też dosyć dobrze sobie radzili. Damy ich akurat do klasy też złej. Na początku warto tych jednostek dosyć sporo rekrutować, ale na norskiej można bardzo szybko zacząć rekrutować bardzo mocne jednostki, jeśli chodzi o piechotę, więc no będą na pewno znacznie lepsze jednostki, które będą zasługiwać na lepsze miejsca, więc akurat do klasy złej ich wrzucimy. No są dosyć, można ich po prostu wykorzystać w różnym stylu, chociażby właśnie przed tą szarżą. No jeśli chodzi o jednostki strzelających, no norska nie ma jakoś za specjalnie dużo tych jednostek, więc tutaj musimy się raczej skupić na tak naprawdę takiej walce, na szarży, niż na przykład na defensywie. No tak mi się wydaje. Trzecia jednostka to są grasanci chaosu z wielką bronią. Ja osobiście ich testowałem, ale nie była to jednostka, która gdzieś mnie tam powalała. Wydaje mi się, że ona jest bardzo słaba, ale damy ją też do klasy złej, no bo patrząc na te statystyki, na to zastosowanie, no może gdzieś tam faktycznie posiada też te przebicie pancerza, co jest na pewno na duży plus dla tych jednostek. No ale sama jednostka na początkowym ok, na midgame automatycznie odpada, na lejcie to już nawet nie istnieje dla nas ta jednostka. Jeśli chodzi jeszcze o te dwie wcześniejsze jednostki, to ta sama zasada. Bardzo patrzymy na tej zasadzie, że raczej w złej będą się w większości pojawiać jednostki, które może na początku będą coś robiły, no ale w późniejszym etapie gry te jednostki całkowicie odpadają, chyba że budujemy jakąś szybką armię do obrony garnizonu przed buntem, to spoko, ewentualnie przed bardzo słabym przeciwnikiem, ale tak to no, zostawiamy akurat ich w klasie złej. Kolejna jednostka to jest bardzo wyjątkowa jednostka. Są to berserkerzy grasantów. Można bardzo dużo bonusów dla nich otrzymać. Mamy odporność na psychologię, mamy szał, mamy berserka. Berserk to jest to, że ładuje im się dodatkowe bonusy, które są dosyć mocne. Sama jednostka jest sobie bardzo mocna. Jest to jednostka przeciwpiechotna i zdecydowanie sobie radzi z piechotą. Testowałem ją w różnych wariantach przeciwko na przykład jednostkom orków, na przykład debeściakom, zwykłym orkom, a również czarnymi orkami. Naprawdę mega dobrze sobie radzą. Mają bardzo duże te przebicie pancerza, duże właśnie te obrażenia. Naprawdę bardzo dobra jednostka. Ja osobiście dam ją do klasy dobrej. Do klasy średniej szkoda byłoby ich mi wrzucić, do najlepszej no może miałbym jakieś wątpliwości, żeby faktycznie ich wrzucić do najlepszej, choć tutaj jest bardzo cienka granica między dobrą a najlepszą.
bo ta jednostka jest bardzo szybko do rekrutowania, co jest bardzo ważne. I ta jednostka zdecydowanie, jeśli pisze jednostka przeciwpiechotna, to jest to jednostka przeciwpiechotna. Przetestowana naprawdę na wielu wariantach. Osobiście jak przechodziłem Wulfrykiem kampanię, to mega dobrze mi się grało tą jednostką. Jeszcze 80 dyscypliny mają naprawdę mega fajna jednostka. Jedynie co to czasem wpadną chyba w furię, jak dobrze pamiętam, czy tam w szał i nie można nimi za bardzo kierować, ale to jest chwilowe. Dodatkowo chciałbym Was zachęcić do wspierania mojego kanału. Już można od 5 zł wspierać kanał i będziecie mieć oczywiście dodatkowe emotikony na live'a na przykład. Dodatkowo będziecie mieć dodatkowe filmy, na przykład 10 tur na poziomie legendarnym. Staram się tutaj podrobić trochę, podgonić bardziej te odcinki. Więc też będą takie dla Was jakby nagrody, gratisy za to, że wspieracie ten kanał, co jest dla mnie bardzo ważne, bo chcę, żeby ten kanał jak najbardziej się dla nas rozwijał, było nas coraz więcej, żebyśmy mogli potem zagrać sobie jakieś wspólne rankingi, znaczy rankiedy, tak naprawdę jakieś mecze, ewentualnie porobić jakieś drużyny i na przykład jakieś punkty, przeliczniki, no będzie to na pewno dosyć fajne. A jeśli chodzi o berserkerów, zostawiamy w klasie dobrej. Możecie dać znać, co myślicie o tej jednostce, bo naprawdę zdecydowanie zastanawiałem się, żeby wrzucić ją do najlepszej, bo jest bardzo szybko do rekrutowania. Jest to jednostka, która tak naprawdę sprawdza się chyba nawet na każdym wariancie. Czy to będzie wariant, nie wiem, początku gry, środkowy, czy na przykład końcowy. No ta jednostka naprawdę ma dosyć dobre zastosowanie. Jest bardzo szybko do zrekrutowania, bo to jest jedna tura, jak dobrze pamiętam, więc naprawdę spoko. Kolejną jednostką mamy czempiona Grasantów. Jeśli chodzi o tą jednostkę, zdecydowanie dam ją raczej do klasy średniej. Może do klasy dobrej, wydaje mi się, że nie zasługuje. Gdybyśmy mogli tą jednostkę rekrutować w jedną turę, spoko. Jeśli chodzi o budynek, który musimy wybudować, żeby ją osiągnąć, nie jest nawet źle. Jedynie co, no nie mamy tutaj jakichś jakby bardziej wyjątkowych zastosowań dla tej jednostki. Jest to jednostka, która w większości musi po prostu walczyć, zwarciu i tankować, czyli utrzymywać jakby daną pozycję. Na pewno plusem jest dyscyplina, pancerz, no same statystyki obrony, siła ataku jest fajnie. Nawet 20 premii do szarży to jest no nawet nie najgorzej jak na taką jednostkę. No utrzymanie tych jednostek też nie jest takie bardzo straszne. Ale no nie jest to jakaś taka jednostka, powiedziałbym, topowa, która jest nie wiadomo jak ultra. No na pewno na taki początek średni etap gry bardzo dobrze się sprawdza. Na późniejszy etap gry nawet dobrze się tam sprawdza w niektórych momentach, ale już coraz rzadziej. Kolejną jednostkę to mamy właśnie też czempionów Grasantów, tylko akurat z takim wariantem, że oni są z wielką bronią, z wielkimi toporami. Testowałem również tą jednostkę na różnych gdzieś tam sposobach. Wydaje mi się, że zdecydowanie do klasy średniej, choć wydaje mi się, że ta jednostka wcześniejsza jest chyba troszkę mocniejsza. Ma chyba większe zastosowanie, dodatkowo ma też tarczę. Tylko ta jednostka jest na przykład też bardzo dobra, bo ta ma znowu dużo więcej przebicia pancerza. I to się sprawdza w większości przypadków, bo jeśli chodzi o komputera, czy tam nawet o innego gracza, w większości budujemy jednostki, które mają sporo pancerza. Jeśli jednostka nie ma przebicia pancerza, no to ona jest tak naprawdę bezskuteczna wtedy w takiej walce. A przebicie pancerza też dużo robi, więc damy ich też do tej klasy średniej. Tamten ma tarczę, jest bardziej taki odporny, a ten ma więcej przebicia pancerza, co może się sprawdzić w większości sytuacjach. No tak mi się chociażby wydaje. No jeśli ten czas byłby na przykład rekrutowania 3 tur, no to zdecydowanie obydwie jednostki wylądowaliby w klasie złej i zostawimy w klasie średniej. Tutaj, moi drodzy, nie mieliśmy dosyć sporo tej piechoty. Teraz przechodzimy do rydwanów Grasantów. Już tutaj będziemy też przechodzić właśnie na wilki, na różne takie potwory. No oni w większości, jeśli chodzi o Norskam, no to mamy gdzieś tam piesze potwory, jakieś właśnie potwory gdzieś tam co biegają. No takie tam mieszanki troszkę są. Rydwany Grasantów to jednostka przeciwpiechotna. Prędkość 78 nie jest najgorzej, ale jeśli chodzi o to jednostka przeciwpiechotna, chciałbym to bardziej doprecyzować, jeśli chodzi o tą jednostkę. Jeśli tą jednostkę wrzucimy na przykład w jakichś orkowych debeściaków czy coś, no to ta jednostka zniknie tak szybko jak w nich wleci, więc zdecydowanie nie jest to mega mocna jednostka przeciwpiechotna. Bardziej to zastosowanie jednostki przeciwpiechotnej stwierdziłbym na tej zasadzie, że jeśli puścimy sobie tą jednostkę na łuczników, na artylerię, to faktycznie coś tam zrobi. Jeśli chodzi o zaatakowanie na przykład piechoty, no jedynie taką mega słabą piechotę mogłoby to coś zrobić, ale na taką piechotę mocniejszą, czy tam średniej półki, no nie ma w ogóle szans ta jednostka, więc wrzucimy tą jednostkę moim zdaniem do klasy złej. Ja osobiście tych rydwanów bym nie rekrutował
są po prostu bardzo słabe, bardzo szybko się koruszą. Może są tam w miarę tanie w budowaniu, szybkim budowaniu, ale są naprawdę słabe. Kolejną jednostką to mamy kolejne rydwany lodowych wilków grassantów. Są tutaj jakieś dodatkowe jakby bonusy w tych jednostkach. Mamy siłę pocisków, bo mamy też strzelające. Ale moim zdaniem dużą zaletą tych jednostek to będzie chociażby prędkość, więc chociażby dla tej prędkości wrzucimy ją do klasy średniej, bo 95 prędkości dosyć sporo może namieszać. Dodatkowo mamy odmrożenie. Odmrożenie spoko się sprawdza na tej zasadzie, że 30% prędkości przeciwnika jakby traci tej 30% prędkości, co jest dobre, bo na przykład możemy sobie gdzieś tam bardziej pomanewrować jakimiś jednostkami, nie wiem, strzelającymi, ewentualnie gdzieś ominąć jakieś niektóre jednostki. Jeśli na przykład pójdziemy takim mamutem, a będziemy chcieli przyblokować powiedzmy jakichś halabardzistów, no to wtedy można coś tam podziałać w tym sensie. Ale jako takich większych zastosowań ta jednostka wydaje mi się nie ma. Raczej jest to jednostka do początku, ewentualnie do mid-game'u takiego bardzo wczesnego, a w późniejszym etapie automatycznie ta jednostka znika raczej z pola rekrutacyjnego. Chyba że walczymy z taką frakcją, która posiada bardzo dużo strzelców, na przykład takie elfy, i ewentualnie ktoś, kto posiada bardzo dużo artylerii, jak na przykład, nie wiem, Imperium, to ta jednostka naprawdę może mieć dobre zastosowanie, żeby szybko podjechać i zablokować. No ale tak naprawdę na tym się to wszystko kończy. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są norskańskie ogary. Mam nadzieję, że dobrze je wymówiłem. Jeśli chodzi o tą jednostkę, no mamy dużo prędkości. Są to jednostki, które możemy w miarę szybko rekrutować. Dałbym raczej do klasy złej, bo możemy mieć duże zastosowanie tych jednostek, chociażby właśnie na armie strzeleckie. No Norska nie ma bardzo szybkich tych niektórych jednostek, więc no muszą się tam dowlec. Damy po prostu do klasy złej. Słabe przebicie pancerza, no to boli bardzo. Jeśli chodzi o statystyki, te jednostki też bolą. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, że te jednostki są w miarę tanie, bardzo szybko można je zrekrutować, więc możemy spokojnie zostawić w klasie złej. Kolejna jednostka to norkańskie ogary z trucizną. Wyglądają jak chaosu, ale są powiedzmy, że tego norkańskie, norskańskie. Damy też do klasy złej, jest ta sama zasada, tylko tutaj są zatrute ataki, co jest dosyć dobre, bo przeciwnik dostaje dodatkowo jakby minusy statystyk, więc spoko. Ale wydaje mi się, że tu nie musimy więcej o tym mówić. Jednostka bardzo szybka, bardzo szybko się wykruszy, bo 38 dyscypliny, więc automatycznie zmiażdżą tą jednostkę, no szybko po prostu. Moi drodzy, a tym razem mamy wilki lodowe, norskańskie. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jeśli chodzi o tą jednostkę, to szczerze wam powiem, że to jest dobra jednostka i zdecydowanie wrzucę ją do klasy średniej, bo po pierwsze mają odmrożenie, po drugie mają bardzo dużą szybkość ataku. 45 dyscypliny nie jest źle, ale siła broni, proszę państwa, jest 48, to jest dużo, bo jak wrzuciłem nawet te jednostki na taką jakąś słabszą piechotę, czy tam średnią piechotę, no działo się nawet. Jedynie co dyscyplina trochę słabo, bo mogłoby mieć chociaż te 60, ale też można wykorzystać tę jednostkę, na pewno zdecydowanie bardziej niż te dwie jednostki. Bardziej, że siła broni jest dwukrotna. No i naprawdę są dosyć fajne, odporność na ostrzał. No dobra jednostka, można ją wykorzystać w takim początku, w mid-game'ie, takim wczesnym oczywiście mid-game'ie, no mid-game późniejszy, ewentualnie late game to już takie raczej zdecydowanie nie. Kolejną jednostką to mamy norskańskie trolle. Wyglądają jak trolle chaosu, ale są norskańskie. Moim zdaniem badziew, straszny badziew. Niska dyscyplina, co naprawdę bardzo autuje te jednostki. Prędkość 54 to też nie jest dużo. Gdyby miały chociażby więcej tej prędkości, mogłyby się fajnie sprawdzać na przykład na artylerię. A do artylerii no byłoby ciężko dolecieć tymi jednostkami. Premia do szarży jest też słaba, bez 24. No moim zdaniem jednostka w ogóle nie nadaje się za bardzo do niczego. Zastanawiam się nawet, czy jej nie wrzucić do najgorszej, bo naprawdę ta jednostka jest słaba. Powiem wam szczerze, że chyba wrzucimy ją do najgorszej. No, wrzucimy ją do najgorszej. Jako pierwsza tutaj wyląduje zdecydowanie. No jest to jednostka słaba, tego się nie powinno w ogóle rekrutować, jest to po prostu szmelc. Kolejną jednostką mamy dziką Manticore, którą już mieliśmy chyba ją w 3-4 rankingach, już nawet zapomniałem w ilu rankingach ona gdzieś tam bywała. Ja osobiście mega nienawidzę tej jednostki, jest ona bardzo słaba dyscyplina, bardzo szybko wpada w furię, no wszystko bardzo, tylko że niestety bardzo na minus. Jedynym plusem, że wywołuje faktycznie ten terror, ale jest to jednostka po prostu daremna, wrzucamy ją do najgorszej, no nie zrekrutowałbym tego w ogóle.
już wolałbym zrekrutować te psy, które tak naprawdę coś tam zrobią. A ta jednostka naprawdę nic nie zrobi. Kolejną jednostką mamy norkańskie lodowe trolle. Kolejny szmelc, który niestety mamy w norskiej. Komputer je rekrutuje, bo na automacie są faktycznie jakieś mega mocne, ale jeśli chodzi o zwykłe granie tą jednostką, jest ona po prostu bardzo słaba. Odporność na ogień minus 25%, dyscyplina 45%, prędkość. Jedyne czym się różnią te trolle od tych trolli, to mamy tak naprawdę chyba 20 więcej pancerza i 20 siły broni więcej, plus parę chyba szarży. No jest to naprawdę szmelc. Nigdy nie rekrutujcie tej jednostki, chyba że posiadamy bardzo dużo bonusów dla tej jednostki, bo nie wiem, czy ten bohater trollów nie posiada do nich większych bonusów, ale jeśli chodzi o Wulfrika, no zdecydowanie na pewno nie. Moim zdaniem to jest szmelc, no po prostu. Kolejną jednostką mamy wilcze skóry. Jest to podobno jednostka przeciw dużym wrogom. Testowałem tą jednostkę dodatkowo na właśnie wrogach, bo jeśli chodzi o norską, grałem trochę dawno temu całą tą kampanię, ale sobie poprzypominałem, pooglądałem te jednostki, potestowałem również te jednostki niektóre, gdzie miałem jakieś większe wątpliwości. No wilcze skóry nie są złymi tak naprawdę jednostkami, jeśli chodzi o czas rekrutacji, możemy powiedzmy w miarę szybko je zrekrutować. Dałbym raczej je może do klasy, kurczę no nie wiem, kurczę no nie wiem, może damy ich po prostu do klasy średniej? No nie wiem, możecie dać znać co myślicie o tych jednostkach, bo o tych niektórych jednostkach mam takie bardzo mieszane uczucia i waham się między jednym a drugim na przykład. Patrząc po statystykach, patrząc po tym jak je testowałem, no nie były to aż takie mega najgorsze te jednostki, 75 prędkości, więc faktycznie mogą te jednostki coś zrobić, więc zostawimy akurat ich w klasie średniej. Kolejną jednostką to mamy opancerzone wilcze skóry. Bardzo podobna jednostka do poprzedniej, mamy tutaj trochę więcej właśnie tego pancerza, za to mniej prędkości. Ja osobiście nie widzę tej jednostki, dam do klasy złej, nie dam do najgorszej, bo no, statystyki ma w miarę dobre, ma szał, ma regenerację, no ma pancerz, odporność fizyczną 20%, no dobra, w miarę ta jednostka. No ale jeśli chodzi o jakiś taki mid-game, late game automatycznie odpada przy tej jednostce. Mid-game to może jeszcze gdzieś się faktycznie może sprawdzić w niektórych gdzieś tam jednostkach, bo ma tą skuteczność przeciw dużym jednostkom, ale szczerze, no słabe są te jednostki akurat jeśli chodzi o to. No raczej damy do klasy złej. Możecie też dać znać w komentarzach, co myślicie o tej jednostce. Kolejną jednostką to są wojownicy Fimirów. Kiedyś myślałem, że ta jednostka jest naprawdę dobra, jak zaczynałem grać norską, ale gdy zacząłem rekrutować tą jednostkę, walczyć z tymi jednostkami, powiem wam szczerze, no zdziwiłem się. Statystyki wyglądają naprawdę przyzwoicie, jeśli chodzi o tą jednostkę. Etap rekrutacji tej jednostki jest trochę późniejszy, to raczej taki mid-game, late game. Ale zdziwiła mnie ta jednostka, tylko że powiem wam szczerze, że zdziwiła mnie akurat strasznie na minus. Ja tą jednostkę daję do najgorszych, bo moim zdaniem to jest strasznie słaba jednostka. Ja nie wiem, co z tą jednostką jest nie tak, ale jest ona naprawdę słaba. Posiada niby te rozdzierający pancerz spoko, bo zdejmuje chyba 20-30 pancerza, jak dobrze pamiętam. Też testowałem tą jednostkę w różnych wariantach, czy na przykład na potwory, czy na przykład na piechotę. No moim zdaniem ta jednostka jest naprawdę słaba. W takim etapie, w którym możemy rekrutować tą jednostkę, no jest po prostu bezużyteczna, no naprawdę jest słaba. Nie wiem o co chodzi z tą jednostką, czy oni będą coś zmieniać z tą jednostką, ale po pierwsze ta jednostka ma mało dyscypliny, bo ma 70, na późniejszym etapie gry to jest mało, prędkości też ma bardzo mało, no słaba jest ta jednostka, po prostu no nie wiem, no nie potrafię wykorzystać tej jednostki osobiście jak gram norską. Moim zdaniem jest strasznie bezużyteczna, jeśli chodzi o kalkulację nawet na automacie, to jest chyba straszne. No słaba jednostka, naprawdę, nie polecam. Kolejną jednostką to jest norskański olbrzym, czyli olbrzym w wariancie olbrzymów, czyli po prostu każdy olbrzym jest taki sam, tylko inaczej ma inny trochę wygląd, ale statystyki ogólnie są takie same. Jeśli chodzi o olbrzyma, ja bym dał do klasy średniej, chociażby z wielu względów. Dyscyplina dosyć spoko, jednostka przeciwpiechotna naprawdę dosyć dobrze sobie radzi. No jedynie co, jeśli będziemy mieć faktycznie halabardzistów, no to szybko nas jedzie, ewentualnie łucznicy mogą bardzo szybko ją pokonać, ale nawet testowałem dzisiaj specjalnie tą jednostkę, to dobrze sobie naprawdę radziła. Jeśli chodzi o etap rekrutacji, raczej mid-game, late-game, więc takiego jednego, dwóch można by posiadać faktycznie w armii i zrobi on dużą robotę, tym bardziej, że on dobrze się sprawdza na przykład na bohaterów, bo ma aż 700 siły broni.
Jeśli gdzieś tam dorzucimy sobie na przykład na oblężenia go, to też naprawdę sprawdza się ta jednostka. Nie wiem dlaczego dużo osób gdzieś tam nie lubi tych olbrzymów. Moim zdaniem na przykład robią mega robotę, ale to też zależy z jaką frakcją gdzieś tam toczymy walkę. No jeśli będziemy mieć na przykład elfy, no taki olbrzym no może bardzo szybko nam paść i tyle, nie? Ale dodatkowo mam jeszcze 15% odporności na ostrzał. Moim zdaniem dobra jednostka. Kolejną jednostką to są znowu Pimirowie. Tylko z wielką bronią. Moim zdaniem szmelc, a od razu ich tutaj wrzucamy. Najbardziej wiecie co mnie boli? Testowałem tą jednostkę, bo tutaj posiadamy skuteczność przeciw dużym wrogom. I powiem wam, że się zdziwiłem. Dostali po prostu taki łomot tej jednostki. Nawet testowałem na przykład ich kontra Olbrzym. No to Olbrzym ich po prostu zmiażdżył. Może mu z 30% życia ubili. 1 na 16. I no faktycznie mieli lipę, nie? No słabe są te jednostki. Nie wiem dlaczego one są takie słabe. Mam nadzieję, że one kiedyś dostaną jakiegoś buffa od właśnie twórców gry, ale naprawdę są słabe. Możecie się pochwalić swoimi gdzieś tam buildami, jeśli chodzi akurat o na przykład norską. Dodatkowo właśnie co sądzicie o tych Fimirach? Moim zdaniem to jest jakiś po prostu trash, śmieci, nie wiem jak to inaczej nazwać już. Kolejną jednostką to mamy Mamucika, pierwszego w tym sezonie. Jeśli chodzi o Mamuta, wrzucę go akurat do klasy dobrej. Jest to dobra jednostka przeciwpiechotna. Wiadomo, że czas rekrutacji jest przeważnie chyba 2-3 tury, więc troszkę dłużej. Raczej jednostka taka mid-game'owa, ewentualnie late-game'owa. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ona ma po prostu niszczyć piechotę i faktycznie jeśli rzucimy tą jednostkę na piechotę, no to ona po prostu ją zniszczy. Jest to naprawdę dobra jednostka, no norska to tak bardzo właśnie przoduje jeśli chodzi o te mamuty, tak się wyróżniają tymi mamutami i faktycznie są dobre te jednostki, sprawdzają się, swoim założeniem faktycznie się sprawdzają. Nie jak na przykład Fimirowie, którzy mają skuteczność przeciw, nie wiem, dużym wrogom, a dostają łomot od dużych wrogów, którzy są średniej półki, więc no słabo trochę. Ale Mamucika zostawimy w klasie dobrej. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Zobaczysz tutaj 20 tur na poziomie legendarnym plus dodatkowe 10 dla osób wspierających kanał. Od 5 zł już miesięcznie, więc to jest dosyć mało, a zawsze to jakiś tam plus dla mnie i większa motywacja, żeby robić jeszcze lepsze materiały, coraz więcej materiałów. Dodatkowo, jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to jest chaotyczny smok mrozu. Bardzo fajna jednostka, fajnie, że posiada 3 strzały takie dosyć mocne z eksplozją. Wrzucimy tą jednostkę do klasy dobrej, bo jeśli chodzi o zastosowanie tej jednostki jest dosyć dobre, posiada dosyć dużo prędkości, bo 90, może służyć właśnie bardzo dobrze, jeśli chodzi o strzelców, dodatkowo posiadamy odmrożenie, jest to mega dobra jednostka, 25% jeszcze ostrzału na właśnie odporności na ostrzał, aura chłodu. No mega fajna jednostka, zdecydowanie polecam sobie to kupować raczej w mid-game, late-game, bo jeśli chodzi o budowanie tej jednostki to jest akurat troszkę późniejsze, ale jednostka naprawdę daje radę. No może nie jest jakaś nie wiadomo jaka topowa, ale jeśli chodzi w tierze norskiej to na pewno zdecydowanie dobra. Kolejna jednostka to Mamut Wojenny, Kaplica Wojny. Co mogę powiedzieć o tej kaplicy wojny? No na pewno dosyć fajny jest ten mamucik. On ma chyba dosyć długi czas rekrutacji, 3 albo 4 tury, jak dobrze pamiętam. Jest to mamut chyba z takich najwyższych tam tierów budynków. Ale jest to bardzo fajna jednostka właśnie przeciwpiechotna. Dodatkowo posiada właśnie ta kaplica wojny chaosu. To nam daje, tak jak właśnie mamy na dole napisane, oferujące chwałę, łaskę niszczycielskich mocy. Otrzymujemy bardzo dużo bonusów dla jednostek, które biją się dookoła. Jeśli oczywiście im więcej zabiją te jednostki, tym więcej ona otrzymuje jakby bonusów. Więc moim zdaniem dałbym ją do klasy najlepszej, bo jest naprawdę bardzo fajną jednostką, która ma bardzo duże jakby użycie, no wykorzystanie tej jednostki jest bardzo spore, więc zdecydowanie damy ją do klasy tutaj najlepszej. Co mogę więcej powiedzieć o tej jednostce? No jest to potężny mamut, który rozwali wszystko, co mu tam podejdzie po prostu dla niego. Jeśli on by walczył z takim olbrzymem, to na przykład przegra, takie jakby dodatkowe dla was informacja. No chyba, że będziecie mieć bardzo zboostowanego tego mamuta, co da mu trochę więcej tego ataku, jakiegoś tam pancerza, różnych tam bonusów. No to zdecydowanie wtedy może wygrać na przykład z takim olbrzymem. A kolejną jednostką to mamy mamut wojenny, tylko zwykły. Bardzo fajna jednostka, bo posiadamy sporo amunicji, bo mamy też właśnie, jakby nie patrzeć, tych grasantów, którzy tam rzucają, strzelają, już nie pamiętam, czy oni tam wrzucają tymi oszczepami, czy coś tam strzelają. Automatycznie do klasy najlepszej. Jeśli chodzi o mamuty, to są najmocniejsze w klasie norskiej moim zdaniem, jeśli chodzi o sam ranking.
Są one mega potężne, bardzo się dużo używa, tym bardziej w mid-game, late game. Nawet się robi gdzieś połowę armii z tego, można jakieś doomstacki z tego robić, jak to się tam po angielsku nazywa, czy jakoś tak. I można tak naprawdę spokojnie sobie iść przez większość gdzieś tam mapy i wszystko rozwalić dookoła, tym bardziej, że Norska zaczyna w takim okręgu, gdzie potwory robią dużą robotę, a jedną, szczerze powiedziawszy, najważniejszą. Na początku gdzieś bardziej piechota tam walczy, a potem już tak naprawdę potworami w większości walczymy, jeśli chodzi o Norską. Więc jeśli chodzi o tego mamuta, to stawiamy w klasie najlepszej. Przechodzimy, moi drodzy, do łowcy grasantów z oszczepami. Bardzo fajna jednostka, niezła walka właśnie w zwarciu. Skuteczność przeciw dużym wrogom. To najbardziej mi się podoba w tej jednostce. Podoba mi się w tej jednostce te 31 siły pocisków. Że te pociski naprawdę dosyć spustoszą ci, jakby nie patrzeć, przeciwnika jednostki. Więc to na pewno jest taki dosyć duży bonus dla tych jednostek. Osobiście wrzucam ich nawet do klasy dobrej. Choć jeśli chodzi o tą jednostkę, to powiem wam szczerze tak, no dużo tą jednostką można naprawdę osiągnąć. Jedyne gdzieś jakaś taki minus, no to może przez to, że faktycznie amunicji jest dosyć mało. Ale jest to jednostka, którą możemy rekrutować bardzo szybko, dlatego dałem ją też akurat do klasy dobrej. Do klasy średniej szkoda byłoby mi ich wrzucić, bo to jest naprawdę bardzo dobra jednostka. I osobiście dużo ich na początku się używa. Nawet czasem w takim mid-game'ie można trochę tych jednostek użyć. Więc naprawdę wykorzystanie tej jednostki jest bardzo dobre. Kolejna jednostka to mamy łowcy grasantów. Kolejna jednostka dystansowa. Moim zdaniem tą jednostkę możemy spokojnie wrzucić do klasy średniej. Jest naprawdę dosyć dobra. Zastanawiałbym się ją wrzucić do klasy dobrej, ale wydaje mi się, że trochę może za słabo ona gdzieś tam podchodzi, żeby było w tej klasie. Też nie możemy jej chyba na samym początku rekrutować, z tego co pamiętam. A jeśli chodzi o tych z oszczepami, możemy ich na początku rekrutować. Też nie wiem, czy trochę nie ma między nimi różnicy rzucania, czy tam tego strzelania, bo ci mogą spokojnie chyba do góry rzucać. No ci muszą mieć chyba cel, jak dobrze pamiętam, na wprost, więc to na przykład jest dosyć duża różnica. Ale sama jednostka w sobie nie jest najgorsza, nie wrzuciłbym jej na przykład do złej, do najgorszej, bo jeśli walczyłem na samym początku gdzieś tam tymi jednostkami, którą miałem może jedną, dwie, tych łowców grasantów, to zrobili mi po prostu robotę, jeśli chodzi o rzucanie tymi pociskami. Mają bardzo właśnie duże, posiadałem, jak dobrze pamiętam, przełamanie tego pancerza. Więc naprawdę mega fajna jednostka. Moi drodzy, przechodzimy do trzech ostatnich jednostek, które to jest tak naprawdę taka jazda dystansowa od grasantów. Jest to taka bardzo popularna jazda, jeśli chodzi o pierwsze dwie jednostki, ale skupmy się na konnych grasantach. Jeśli chodzi o konne grasanty, zdecydowanie możemy dać ich do klasy może, no nie wiem, może do klasy tutaj złej, średniej. Osobiście dam ich do klasy chyba średniej. Jeśli chodzi o grasantów, takie jednostki bardzo dobrze się sprawdzają na przykład na potwory. No w sumie najwięcej na potwory się dobrze sprawdzają. Tak samo dobrze się sprawdzają, żeby gdzieś tam bohaterów odciągnąć, ewentualnie trochę tych bohaterów gdzieś poobijać. Jeśli chodzi o pobijanie, no fajnie jakby ta jednostka akurat miała przebicie pancerza, ale ta jednostka jest bardzo początkowa, więc tego po prostu nie posiada. Jedynie co faktycznie fajnie jakby miała więcej amunicji ta jednostka, ale możemy chyba tak naprawdę wykupić jakieś perki i oni chyba posiadają troszkę więcej amunicji. Nie jestem dokładnie pewien tego akurat, ale jednostka do średniej spokojnie tak naprawdę zasługuje. Jest to fajna jednostka, bardzo często można ich używać. Jeśli chodzi na przykład o pokonanie takiego olbrzyma, to damy takie dwie jednostki, spokojnie olbrzyma pokonają, ten olbrzym do nich nie dojdzie, więc to jest naprawdę duża zaleta. Więc tak najlepiej wykorzystać też tą jednostkę od razu. Kolejną jednostkę to mamy konni grasanci z toporami do rzucania. Tutaj już posiadamy właśnie pociski przebijające pancerz. Damy ich też osobiście do klasy średniej. Możemy ich chyba troszkę później rekrutować niż tych wcześniejszych. Ale to też jest jednostka, która ma fajne wykorzystanie. Jedynie tak jak co mówiłem, no amunicja tutaj jest akurat 12, tam było wcześniej 16. No, gdyby oni mieli dużo więcej amunicji, to by były naprawdę jednostki, które mogłyby wylądować spokojnie w klasie dobrej. Tym bardziej, że one są bardzo tanie w utrzymaniu, bardzo szybko się rekrutuje, są straż przednią, więc też możemy tam poobijać trochę te jednostki. Strzał w ruchu, co jest naprawdę bardzo dobrą umiejętnością. Plus ładowany własny ten szał taki automatyczny. No ale to też jest dosyć jaka popularna jakby bonus dla samej norskiej, więc spoko. Bardzo warto tego używać, czyli jednostki norskie muszą walczyć non-stop w zwarciu i wtedy ładuje nam się też ten szał. Kolejną, ostatnią jednostką to są władcy koni grasantów. Bardzo fajna jednostka, duża siła pocisków, była 33 strzał w ruchu. No zdecydowanie do klasy dobrej moim zdaniem należą.
Jeśli chodzi o samą jednostkę, 18 amunicji też spoko, bo ma najwięcej z tych trzech, a też posiada najmocniejsze pociski. Jeśli chodzi o rekrutację, musimy mieć wiadomo wyższy poziom budynku, ale sama ta prędkość też 90, jak standardowo te wszystkie konne od nich jednostki, mega fajnie, bardzo duży pancerz, bo aż 50, to robi naprawdę robotę. Tylko tak jak mówię, oni mają bardziej zastosowanie albo po prostu wjechać, na przykład mogą też w, nie wiem, łuczników, sobie poradzą na przykład z łucznikami, ewentualnie pociskami obijać potwory, zabijać potwory, to jest taka ich największa skuteczność. Ewentualnie tutaj możemy wykorzystać ich też chyba w miarę do obijania bohatera, to też fajnie się sprawdza. A jeśli chodzi o inne zastosowania tej jednostki, no to tutaj już bardziej nie ma. Jeśli chodzi o tą jednostkę, to raczej taki początek gry, ewentualnie late game, znaczy mid game, taki wczesny. Tak samo tych jednostek. No w późniejszym etapie gry, jeśli chodzi o mid game, late game, no to raczej te jednostki mamutów, smoków, ewentualnie te jednostki, jeśli chodzi o piechotę, żeby też sobie gdzieś tam poradzili. I wydaje mi się, że z tego najlepszą armię możemy zbudować i spokojnie przechodzić sobie całą kampanię. Oczywiście, jeśli chodzi o ten ranking, no to tutaj zwracamy bardziej uwagę na jakieś Imperia Nieśmiertelne, czyli na całą tą główną mapę, nim na przykład na jakieś multi, czy jakieś tam rankedy, czy coś takiego, no tutaj już całkiem inaczej się to przekłada, bo jednak gramy z drugim graczem i to też jest całkiem inna taktyka, inne finanse i tak samo wygląda to całkiem inaczej. Z mojej strony, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten ranking, bo wydaje mi się, że dosyć tak czytelnie wyszedł, dużo informacji się dowiedzieliście. Sam przechodziłem Norską, osobiście mega lubiłem grać tą frakcją. Jeśli chodzi o Norską, tutaj musimy też dużo portów budować, bo z portów oni mają główne źródło dochodów, co też jest dosyć dobry plus. Jeśli na przykład nie oglądaliście poradnika z Norskiej, to oczywiście też znajdziecie go na moim kanale. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam też do kolejnych moich filmów. Dzięki, cześć!